Spectrum PLA Premium Chrysocolla Green. Tak nazywa się ten kolor i nie bez powodu, ponieważ Chrysocolla, czy chryzokola po polsku, pochodzi od minerału miedzi. To jest często ten kolor, który powstaje, kiedy miedź się utlenia i wtedy powstaje właśnie Chrysocolla. Kolor ten jest wyjątkowy z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jak każdy filament PLA, przy większej prędkości i niższej temperaturze zaczyna robić się matowy, a z drugiej strony, kiedy drukujemy naprawdę wolno i mamy gorącą dyszę, to wtedy zaczyna błyszczeć, a kiedy zaczyna błyszczeć, wydobywają się piękne mikrodrobinki małego zielonego brokatu. I to sprawia, że Chrysocolla Green jest wyjątkowym filamentem premium. Jak widzicie na tych 4 modelach, które są po zewnętrznej stronie tego pięknego kubeczka po środku, te modele są bardziej matowe i przez to nie widać tych drobinek za bardzo w tym filamencie. Jednak kiedy podniesiemy temperaturę i zaczniemy wolniej drukować, nasz filament zaczyna bardziej błyszczeć, robi się bardziej silkowaty. I dzięki temu wydobywają się te drobinki i wygląda to niesamowicie. Dobrze jest sobie dobrać właśnie model, który by idealnie pasował do tego koloru. Nie mówię koniecznie, że to musi być ten model czy ten model, tylko po prostu to, co Wam pasuje. Mi pasują właśnie te figurki, które mogłyby imitować piękne zielone kamienie, minerały lub po prostu zaśniedziałą miedź, którą ja tak sam lubię mówić, po prostu przechodzi na zielono. Więc kiedy mamy jakieś mocno utlenione miedziane figurki, zaczynają one po prostu zmieniać kolor na zielony. Także tutaj mamy taką figurkę maga. Wszystkie modele oprócz golema znajdziecie w opisie. Mamy pięknego Mercedesa. Ten był drukowany w jednym elemencie, poskładany, także też dosyć ciekawe. No i tutaj mały prototyp lokomotywy. Ale o tym jeszcze będzie w kolejnym odcinku. Najbardziej podoba mi się ten kubeczek, który imituje po prostu pikowany materiał. Do złudzenia przypomina to coś miękkiego. Kiedy będziecie chcieli to dotknąć, będziecie zdziwieni, jak twardy jest ten przedmiot. Został on wydrukowany w trybie wazy, co oznacza, że mamy tutaj tylko jeden obrys, zero wypełnienia i zero górnej warstwy. Postaram się dodać w tym tygodniu odcinek o trybie wazy, abyście mogli drukować takie przedmioty na swojej drukarce z dobrymi ustawieniami i o dobrej wytrzymałości. Jak widzieliście na mojej szpuli, koloru dużo nie zostało, ponieważ jest on bardzo popularny. Każdy, kto widzi ten kolor na żywo, jest zachwycony, więc jeżeli chcecie, dajcie mu szansę, a może na żywo też Wam się bardziej spodoba. Ja już dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ta demonstracja koloru Wam się podobała i wpadniecie też na inne nasze filmy. Ja się z Wami żegnam, dzięki za uwagę, cześć!